Dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień, 6. dzień mojego pobytu na Mazurach. Piękny poranek, piękne słoneczko, troszeczkę infrastruktury z tyłu, Port Bogaczewo. Dzisiaj znowu z tego przewodnik i znowu Kalama Sutra, tak nie mylić, to nie Kama Sutra. Ostatni werset, który tutaj jest: nie bądź przekonany do czegokolwiek tylko dlatego, że masz szacunek dla swoich duchowych nauczycieli. To jest coś dla instruktorów albo tych, którzy się uważają za duchowych nauczycieli. Jak to zrobić, tak? Żeby ucząc się poddawać się temu, co jest dla nas nielogiczne, tak? Ucząc się i słysząc, że coś powinienem robić albo coś robię niewłaściwie, a mnie się wydaje, że robię dobrze, tak? Że wiem lepiej, tak? Ktoś mi mówi, tutaj jakiś tam nauczyciel, instruktor mówi mi: nie, to robisz źle, tak? Tu jesteś zamknięty, a nie otwarty, tak? Albo zamknąłeś się, a nie jesteś neutralny. Albo ta ręka, ten łokieć jest za wysoko, a ten jest za nisko. Takie różne rzeczy, tak? Nasz odbiór jest często zupełnie inny niż to, co słyszymy z zewnątrz. Także nasz odbiór tego, w jaki sposób nasi nauczyciele mówią nam, co mamy robić, on jest często zupełnie inny niż słyszymy. I mówimy sobie: nie, to ćwiczenie, nie? Po co to powtarzać cały czas, jakieś tam kółeczka albo inne rzeczy, po co to powtarzać? Dużo gadania, ja to umiem, tak? Bardzo trudno jest to rozgraniczyć z momentem, w którym rzeczywiście coś umiemy i słyszymy instrukcję, która jest sprzeczna z tym, co umiemy. Ja nie mam na to recepty. Ja Wam nie powiem, kiedy taki moment następuje. On nie jest momentem takim, że nagle wszystko wiem i nic więcej jest mi niepotrzebne, no bo wtedy nauczyciel jest niepotrzebny, prawda? To jest, każdy to musi ocenić sam. Ale mam jedną prośbę. Kiedy macie taką sytuację, kiedy słyszycie od instruktora, że coś powinno być inaczej, a nie tak, jak robicie, to mam prośbę: nie kłóćcie się. Nie kłóćcie się, nie udowadniajcie, że macie rację. Bo to się po pierwsze nigdy nie uda, a po drugie instruktorowi naprawdę nie zależy na tym tak bardzo, żebyście Wy to zrobili dobrze i się nauczyli. To Wy jesteście zainteresowani tym, żeby się nauczyć. I jeżeli uważacie, że coś nie jest dla Was, to co usłyszeliście, po prostu nie mówcie nic. I róbcie swoje. Tak? Jak się nauczycie w ten sposób swój, to Wasza zasługa. Jak się nie nauczycie, to też Wasza sprawa, tak? To jest moja recepta dla mnie, tak? Ja w ten sposób robię i jestem z tego bardzo zadowolony. Ludzie, którzy mnie uczą, też są bardzo zadowoleni. Ja mam efekty i z tego się cieszę, tak? Często, wracając do poprzednich tych słów na początku, często miałem sytuację, kiedy usłyszałem od mojego nauczyciela, że coś jest nie tak, że powinienem to robić inaczej. Wtedy wydawało mi się czasami, że nie ma racji, bo ja robię dobrze. Ale teraz wiem, że on miał rację. I chyba przez to, że nie dyskutowałem, tylko starałem się robić to, co on mi mówił, te efekty są takie, jakie są. I tego samego Wam życzę i polecam, żeby nie kłócić się z instruktorami, bo to nie ma sensu. To jest tylko jeżeli kłócimy się z nauczycielem, to jest tylko nasza szkoda. To tylko my tracimy. Instruktor, nauczyciel nie traci. I tym wesołym akcentem kończymy serię Ilikczuan na Mazurach. W następnym roku prawdopodobnie będzie kolejna seria. Żegnam się z Wami i z Mazurami dzisiaj i do zobaczenia w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Oczywiście wpisujcie się pod postem